To znaczy, że nie chcę, żeby ja to funkcjonowała, bo co, bo to zepsuje? Czyli też na papierze, odpowiadając, czy jest dobrze, czy jest źle, za to, co się dzieje z firmą. Jeżeli mam być za to odpowiedzialna, to chcę być odpowiedzialna w pełni. Nie z tylnego siedzenia. Traktujemy te firmy jak nasze dzieci. Dziś moim gościem jest Marzena Hildebrand-Borowska. Kobieta, która udowodniła, że w sukcesji rodzinnej nie zawsze wygrywa ten, kto ma łatwiejszy start, ale ten, kto ma więcej determinacji. Początkowe założenia obejmowały bowiem pełnienie raczej biernej roli w rodzinnej firmie. Jednak decyzja o zaangażowaniu się w zarządzanie jej przyszłością okazała się kluczowa. Marzena przejęła stery rodzinnego biznesu i nadała mu nowy kierunek. Dziś jest prezesem firmy odnoszącej sukcesy na rynkach międzynarodowych, a swoją codzienność dzieli między życiem rodzinnym z mężem i trójką dzieci w Warszawie, a zarządzaniem firmą z siedzibą w Brodnicy. To historia o odwadze, determinacji i wierze, że własne miejsce w firmie można wywalczyć czynami, nie słowami. Zapraszam do wysłuchania tej rozmowy. Marzena, czy pamiętasz, w którym momencie i ten dzień, w którym pomyślałaś, tak, wracam, a w sumie to wchodzę do rodzinnej firmy i to na poważnie? To nie był jeden dzień, to raczej był proces. Przez 26 lat istnienia firmy w tej formie, czyli tego czasu, kiedy należy do mojej rodziny, ja byłam w firmie. W większym lub w mniejszym stopniu uczestniczyłam w różnych obszarach, ale byłam. Przeszkodą była głównie Warszawa, która w początkowym etapie dawała mi pracę w międzynarodowej firmie. Później, kiedy pojawiły się dzieci, dała przede wszystkim możliwość edukacji w różnych miejscach, czy zajęć dodatkowych, ale przede wszystkim też anonimowość, o którą ciężko w małym mieście ze znanym nazwiskiem. Także to była wieczna rozterka między tym, czy zostać w Warszawie i mieć te wszystkie możliwości, które daje duże miasto, czy przejąć stery w rodzinnej firmie. To pomimo Warszawy, co cię właśnie wtedy zmotywowało, że pomyślałaś, to jest ten moment, żeby jednak wejść do firmy rodzinnej i zrezygnować z korporacji, z własnego biznesu? Z korporacji zrezygnowałam już w momencie, kiedy miałam dzieci, bo w momencie, kiedy one się pojawiły, to skupiłam się głównie na nich. I jednak przede wszystkim zawsze chciałam to jakoś połączyć, a sama jakoś znaleźć jakiś kompromis. I w pewnym momencie, gdy zaczęliśmy szukać nowego miejsca dla nas, przeprowadziliśmy się na obrzeża miasta. I to był ten czas, mówię, dobra, spróbuję. Czyli tak szukaliście miejsca w Warszawie, żeby jednak być bliżej tego wylotu do Brodnicy, czyli wciąż, nawet jak układałaś sobie to życie w Warszawie, już myślałaś jednak o firmie w Brodnicy. Tak, miałam z tyłu głowy, chciałam być częścią tej firmy, chciałam dawać jej jakąś wartość. Tylko wiecznie byłam rozdarta między tym, co jest dobre dla mojej rodziny, a co sama chciałabym robić. No, chciałam być jej częścią, nie chciałam być... Chciałam dawać coś dla niej, chciałam w niej uczestniczyć. To wróćmy teraz do tych twoich początków i wykształcenia. Bo najpierw było wykształcenie kierunkowe, zostałaś inżynierem, później właśnie praca w korporacji, własny biznes. To dlaczego od początku, bo jeszcze dzieci nie było wtedy, jak pracowałaś w korporacji, dlaczego od początku nie była to firma rodzinna? Drzwi do firmy rodzinnej zawsze są otwarte. To jest tak, role tam mogą być różne i tak dalej, ale wiadomo, że zawsze się znajdzie miejsce dla dzieci w firmie rodzinnej. A sprawdzić się w firmie zagranicznej już nie jest tak prosto. Jak
udało mi się znaleźć staż w firmie międzynarodowej, no to byłam bardzo szczęśliwa, że mogę się sprawdzić, że mogę podpatrzeć, w jaki sposób działa firma, w jaki sposób funkcjonuje, jak jest ułożona. Jak jest ułożona sama organizacja, jak jest zorganizowana sprzedaż. Czyli To chciałaś było się bardziej fantastyczne. właśnie sprawdzić gdzieś poza, chciałaś się sprawdzić w innym środowisku, czy też ci zależało, żeby być i sprawdzić się niezależnie właśnie, czy dasz sobie radę poza Oczywiście, że rodzinnymi tak. skrzydłami? Oczywiście, że tak. Jeśli chodzi o tym momentem sprawdzenia, to raczej była ta firma, prowadzenie własnej działalności. Za to firma międzynarodowa, no to był moment, gdzie chciałam po prostu zobaczyć, jak to funkcjonuje, nauczyć się czegoś innego. To był jeszcze etap mojej edukacji tak naprawdę, bo inżynier to był pierwszy stopień. Później studiowałam zaocznie psychologię w zarządzaniu i w międzyczasie byłam w tej firmie, gdzie też pracowałam na różnych stanowiskach, gdzie mogłam podpatrzeć, jak wygląda sprzedaż B2B, jak wygląda praca nad marketingu, jak jest wprowadzać różne systemy. To był fantastyczny fundament do mojej pracy. Także na tamtym etapie jeszcze pamiętam, że chciałam się czegoś nauczyć przede wszystkim. Jeśli chodzi o takie sprawdzenie i udowodnienie, Że sama sobie radzisz. że sama sobie radzę, to zdecydowanie to był ten etap. Ale to bardziej dla siebie chciałaś udowodnić, czy właśnie, nie wiem, dla rodziców, dla rodziny? Że sama Myślę, też że sobie poradzisz. I rodzicom, i sobie oczywiście. No. To jest tak, że zawsze chciałam być na pewno przedsiębiorcą, bo to jest niezależność samej pracy, czy ilości godzin i tak dalej, tego się nie boję, ale ta niezależność jest dla mnie ważna. Wychowywałam się w tym, tak? No właśnie, bo Podpatrywałam rodziców. inaczej jak rodzice są przedsiębiorcami i uczą, prawda, dzieci, bo też masz 2 braci. Myślę, że innej sobie ścieżki nie wyobrażaliście, bo często jest tak, że w rodzinach, gdzie powiedzmy rodzice pracują na jakichś państwowych posadach, w urzędach, to wręcz ta umowa o pracę, taka na co dzień, jest najważniejsza. Ty wolałaś własny biznes, też szukałaś własnej ścieżki. Zdecydowanie szukałam własnej ścieżki no i nawet nie, że rodzice tego uczą w domu jako przedsiębiorcy, tylko to się podpatruje. To po prostu człowiek w tym żyje, to widzi i to siąknie. Świetnie. A pamiętasz takie pierwsze rozmowy przy rodzinnym stole, jak rodzice zaczęli mówić o sukcesji? Czy były to trudny moment, czy przyjemne rozmowy? U nas nigdy nie było takiej rozmowy wprost. Tata zawsze bardziej rzucał, a to będzie twoje, tu będziesz odpowiedzialna za tą działalność. Mój brat starszy, Karol, mówi, no to ty będziesz odpowiedzialny za to, do młodszego ty będziesz odpowiedzialny za tamto. Także nigdy nie było rozmowy, nigdy nie było powiedziane wprost. Nigdy nie było rozmowy w piątkę, tak, żeby usiąść i powiedzieć, ty będziesz odpowiedzialny za tą spółkę, ty za tą, ty za tamtą. A jak ty czułaś się, no taka postawiona, można powiedzieć, przed faktem takim, jakby czułaś, że właśnie to jest takie przygotowanie ciebie do tej roli, że jakby mentalnie zaczęłaś się do tego przygotowywać, czy właśnie miałaś taki bunt w sobie, że nie, to jeszcze nie mój moment, chcę się sprawdzić gdzieś indziej? Jak te rozmowy na ciebie właśnie wpływały? Inaczej, nie wiem, czy ja byłam... Na pewno nigdy nie czułam presji, że ja muszę się tym fizycznie zająć, wręcz przeciwnie. Było takie... No to ja zorganizuję ze strony taty, ja zorganizuję spółkę tak, żebyś ty nie musiała tam specjalnie funkcjonować. Wręcz dla mnie to było takie... Dla mnie to było wręcz przeciwnie. Ja miałam taką potrzebę udowodnienia, nie no, ale jak to? Przecież ja sobie poradzę. To znaczy, że nie chcę, żeby ja to funkcjonowała, bo co, bo to zepsuje? Rozumiem. Tym bardziej im ze strony taty była informacja, że
spółka będzie funkcjonowała również bez ciebie, tym bardziej ja że możesz chciałam... być takim ciałem bardziej doradczym, tak? Które tak, nadzoruje, rady rada nadzorcza. tego typu organy, niż zarządczym. Także im bardziej Nie z myślisz, jego że to strony troszeczkę wynikało z tego, że jednak jedyna córka, jak ja to mówię, zawsze córki się bardziej chroni, nie chce, żeby były narażone też może na taką odpowiedzialność, na jaką jest jakby nie było narażony jednak członek zarządu, pełniąc tę funkcję. Ty czułaś to bardziej jako wyzwanie, rozumiem. Dla mnie zawsze było to wyzwanie i stąd pewnie też te założenie spółki, gdzie mojej własnej i pójście w tą stronę przedsiębiorczości, gdzie chciałam udowodnić, że tak. I jeśli nie chcę, żebym tu funkcjonowała, to ja sobie poradzę, pokażę. Także to było bardziej tak, czy on czy chciał mnie chronić, nie wiem, to pewnie warto by było się zapytać samego Nestora. Ja też byłam zawsze odbierana po prostu jako bardzo spokojna, miękka, taka niezdecydowana osoba i myślę, że tego się też troszkę bał, że jednak sobie nie poradzę, charakterem... że jednak charakterem to nie jest biznesmen lat 90., gdzie stawiam krótkie zdania z wykrzyknikiem i wszyscy muszą tak robić. Chciałaś pokazać, że te metody się nieco zmieniły przez ten czas. No bo to też tak było, że dwójka dzieci, w sumie trzecie w drodze i to był trochę ten moment, kiedy ty tak już bardziej wchodziłaś, znaczy zawsze pracowałaś, tak? Czy zdalnie, byłaś w tej firmie ciągle, ale że zaczęłaś częściej przyjeżdżać do samej siedziby, że zaczęłaś tam fizycznie, że tak powiem, funkcjonować coraz więcej. I to było w momencie, kiedy tak naprawdę firma nie była w najlepszej kondycji. Co ciebie motywowało? Znaczy na początku to jak zaczęłam, rzeczywiście przeprowadziliśmy się i mówię, dobrze, jest szansa, że ten czas dojazdu będzie realny do zrobienia w 2 dni, w jeden Ile dzień. mamy kilometrów między Warszawą a Brodnicą? 180, czyli to jest 2,5 godziny. Ale nie autostrady. Nie autostrady, tak. W tą i z powrotem to jest 5 godzin z dnia. No, także to jest... To jest dużo, no ale początkowo chciałam się sprawdzić. Chciałam zobaczyć, czy rzeczywiście chciałam poznać firmę w tej codziennej działalności, zobaczyć, jak to wygląda od środka, wejść, sprawdzić, czy rzeczywiście mogę tam jakąś dodatkową wartość wprowadzić. I ten etap, kiedy zaczęłam przyjeżdżać, rzeczywiście się okazał etapem bardzo trudnym trudnym dla spółki. Sytuacja rynkowa zmieniła się diametralnie w bardzo niekorzystną stronę dla nas, gdzie cena surowca, który jest głównym naszym kosztem, wzrosła 7-krotnie. I cena innych produktów pobocznych, które również produkujemy, spadła. Ceny energii, wiadomo jaki to był czas, gdzieś też to skakało, wzrosło znacząco. I te wszystkie wskaźniki sprawiły, nie rokowały. Że firma rokowały bardzo, bardzo źle. I to było w tym czasie, jak zaczęłam przyjeżdżać, to jeszcze tego nie było. Później w tym dokładnie czasie, tak, to zaczęło się dziać. To było w trakcie. To powiedz mi, co to było powodowało, no bo jak się źle dzieje, to najczęściej dokładnie, lepiej uciekać, żeby nie powiedzieli, że to moja wina. Więc jakby... To wielokrotnie mówiłam, jak to jest możliwe, że ja przyszłam do tej spółki w momencie, kiedy jest najgorzej. Teraz no wszyscy powiedzą, że to przeze mnie. No i jednak co tobą powodowało, że właśnie, nie wiem, poczułaś, że to jest ten moment, kiedy możesz udowodnić, że właśnie potrafisz, że chcesz, że to jest właśnie ta firma rodzinna, tak jak w firmie rodzinnej, że przez 24 godziny na dobę wszyscy pracują, jak jest źle, że nie poddajemy się. I to był właśnie twój czas, żeby wykazać się?
No, to właśnie była tego typu sytuacja, że no, wszystkie ręce na pokład, tak? Było źle, także no, nie było możliwości ucieczki. Zresztą nawet się nad tym nie zastanawiałam. Jakby wiadomo, żyję w tym przedsiębiorczej rodzinie i wiedziałam, że no, jak to jest chleb powszedni dla nas wszystkich, tak? Że musimy po prostu powalczyć o to, żeby to wyratować, żeby wyciągnąć spółkę z tych kłopotów. I jak nestorzy właśnie, wykazałaś się, no bo niedługo potem tak naprawdę objęłaś funkcję prezesa firmy. Tak. Tak. Myślę, że to był sprawdzian, który zaliczyłam, że tak powiem, który pozwolił tacie zaufać i zobaczyć, że ta moja osobowość, ten mój charakter rzeczywiście może mieć wartość dodaną dla spółki. Także też miałam okazję pokazać, jak się zachowuję, jak działam w sytuacji kryzysowej. To myślę, Pod że presją. jest pod presją. Myślę, że to jest bardzo ważna cecha dla przedsiębiorcy, tak? Żeby w momencie, kiedy jest kryzys, nie chować się w kąt, nie tulić, tylko działać. No i Twój tata zobaczył, rozumiem, że może ci zaufać, że jak się odwróci, to ty sobie poradzisz. dokładnie, że chociażby się waliło i to zrobię wszystko, żeby to wyciągnąć, żeby to wyratować. To była ta cenna lekcja, że rzeczywiście mógł zobaczyć, jak działam w tych sytuacjach kryzysowych, gdzie dla takiej spółki, która nie śpi tak naprawdę. Która Przy działa dobrej 2-4 kondycji to może być tylko lepiej. Przy dobrej kondycji może być tylko lepiej, dokładnie. To, co powiedziałaś, zdecydowałaś się też, żeby pełnić tę funkcję prezesa. Co powiedziałam nawet pod kątem prawnym, no jest już taką większą odpowiedzialnością obarczone. Powiedz mi, to takie mam pytanie ogólne. Co twoim zdaniem decyduje o tym, żeby kobieta zdecydowała się przejąć stery w firmie rodzinnej? Czy determinacja, wsparcie najbliższych, czy może coś jeszcze innego? Wszystko oczywiście. Determinacja jest potrzebna, żeby pewnie je przejąć w przypadku kobiet. Bo to nie jest takie naturalne rzeczywiście wiadomo, nie jest to takie naturalne dla nestorów, żeby, tak jak już o tym powiedziałyśmy, wciąż, żeby oddać w ręce kobiety, która ma z tyłu głowy też i dzieci, i dom, i wszystko. Wiadomo, że my jesteśmy obarczone po prostu dużo większym ciężarem życia codziennego niż mężczyźni. I zawsze w pierwszej kolejności będziemy jednak tymi mamami, jak ja to mówię. Dokładnie. Dokładnie. Ale firma to też jest takie biznesowe dziecko, które tak samo potrafimy się troszczyć. Dokładnie. I to Myślę, trzeba że to jest pokazać. Klucz. Tak, to jest klucz, że traktujemy te firmy jak nasze dzieci. Zresztą nestorzy tak samo, także też to nie jest, dlatego też im nie jest tak łatwo oddać te stery, bo dla nich to jest tak naprawdę tak samo jak dla nas, dziecko. No. A jakbyś miała wybierać, co było takim twoim czynnikiem, który zadecydował właśnie o objęciu tej funkcji prezesa? Chyba poczucie odpowiedzialności. To był mój główny czynnik, że jak przyszłam do taty i mówię i próbowałam go przekonać, bo to nie było takie proste wcale, żebym jednak objęła tą funkcję, to było głównie to był ten główny czynnik, tak? Mówię, jeżeli mam być za to odpowiedzialna, to chcę być odpowiedzialna w pełni, nie z tylnego siedzenia. Czyli też na papierze odpowiadając, czy jest dobrze, czy jest źle, Czy jest za to, dobrze? co się dzieje z firmą. Tak, zdecydowanie. No to Ale żeby nie oczywiście, być... że odwaga i determinacja jest równie potrzebna, a bez wsparcia rodziny nie miałabym jakiejkolwiek możliwości tego zrobić. Ale zawsze chciałaś sama, że tak powiem, też być za to odpowiedzialna, bo masz jeszcze 2 braci.
Więc jakby podział ról, bo tak troszeczkę wrócę do tej sukcesji, jakby był taki naturalny między wami, jak podzielicie te biznesy, chociaż bardziej, rozumiem, rodzice zadecydowali o tym podziale. Rodzice zadecydowali. Zawsze mieli taką wizję, że jednak łatwiej będzie nam prowadzić to oddzielne spółki, nie dogadywać się między sobą. Myślę, że wszyscy się cieszymy dzisiaj z takiego rozwiązania. Każdy z nas ma swój obszar do wykazania się, do zadbania i myślę, że to już są wystarczająco duże wyzwania, żeby jeszcze między sobą gdzieś się... Było tarcie. Tak, między sobą się gdzieś jeszcze dogadywać. Także współpracujemy razem, dzielimy się specjalistami, robimy razem jakieś wspólne szkolenia, dzielimy się różnymi spostrzeżeniami, wiedzą i tak dalej, ale myślę, że dobrze, że nie mamy tych takich jeżeli chodzi już o codziennych, wdrażanie, międzyludzkich, operacyjnych działań, nie musimy razem negocjować. Wolicie się spotykać przy rodzinnym stole i nie mówić o biznesie za wiele. No to różnie bywa. Myślę, że to w rodzinie przedsiębiorców nie ma czasu, gdzie nie mówisz o biznesie. Zawsze to się przenika. Zawsze to się przenika. No, oczywiście pewnie są rodziny, które potrafią to oddzielić. U nas to zawsze przenikało i przenika do dziś. Mi to odpowiada, mi to nie przeszkadza. I różnie bywa. Rozumiem. No, są różnice poglądów, ale... Są różnice poglądów, tak, każdy ma swoją wizję, jak to poprowadzić dalej, ale każdy jest myślę, że nie jest źle. tak, odpowiedzialny za swoją działkę. Przejęłaś stery, zostałaś prezesem. Kiedy poczułaś, że firma może konkurować globalnie? Pamiętasz ten moment, żeby wprowadzić ją tak na rynki międzynarodowe? To jest tak, że jak zaczęłam jeździć, to właśnie z jednych obszarów, które zauważyłam, to głównie ta sprzedaż, marketing, to istnienie marki. Tu było duże pole do działania, czyli spółka zawsze sprzedawała globalnie. Wysyłaliśmy żelatynę do Japonii, wysyłaliśmy do Stanów. Powiedz mi, Brodnickie Zakłady Europie. Żelatyny to jest jedyny zakład żelatyny tak Żelatyny naprawdę w w Polsce, tak? Tak. Żeby uświadomić tutaj wszystkich. Tak, sama produkcja nie jest prosta, także cieszymy się, że nam się to Nie udaje. macie konkurencji w Polsce. No nie mamy konkurencję. Wiadomo, że dzisiaj zasięg każdej firmy jest globalny, także zakłady z innych państw działają prężnie, również w Polsce. Ale to było tak, że ona zawsze działała właśnie, firma zawsze działała globalnie, jednak przez pośredników. I to był ten obszar, który w czasie kryzysu był moją działką, gdzie zajęłam się tym, co znałam z tej firmy międzynarodowej, tej korporacji, czyli sprzedażą, różnymi targami, wyjazdami na targi, budowaniem marki, budowaniem własnej marki, nie przez pośredników, tylko jako my, jako Gelatin Brodnice, jako żelatyna chcieliśmy się pokazać i znaleźć nowych klientów i funkcjonować bez pośredników. Czyli ten obszar to był mój konik, gdzie też mogłam pokazać swoje umiejętności, tego, że się nie boję wyjeżdżać za granicę i głośno mówić o tym, czym nasza marka się charakteryzuje i w czym jest dobra i sprzedawać na tej arenie międzynarodowej. I to była taka diametralna też zmiana, że właśnie wyszliście jako wy, tak? To była zmiana przede wszystkim, czyli weszliśmy jako my, nie jako nasi dostawcy, nie jako nasi pośrednicy, tylko jako my z naszą marką i to jest coś, nad czym do dzisiaj pracuję, tak? Czyli już też powiedziałaś, że tutaj przydało się to doświadczenie i wykorzystałaś, jeżeli chodzi o tę pracę w korporacji. Czyli rozumiem, że jakieś też pewnie metody, zasady. Myślę, że przede wszystkim się tego nie bałam, tak? To nie było dla mnie coś obcego. Coś obcego.
Tak, widziałam jak to wygląda w tamtych obszarach, organizowałam tam targi, organizowałam wyjazdy, wiedziałam na czym polega ta sprzedaż do klientów biznesowych, na czym polega głównie jest to budowanie relacji i tu już dzięki temu, że miałam to doświadczenie, to po prostu się tego nie bałam. Także przyjechałam, no mówię, ale dlaczego my sprzedajemy przez pośredników? Przecież jedźmy tam, jedźmy tutaj, zobaczmy, poszukajmy tych klientów, kontaktujmy się z nimi bezpośrednio i przecież to nie jest nic nadzwyczajnego, tak? Bo już miałaś z tym do czynienia i Miałam praca w z tym tym do czynienia. innym środowisku dała ci już też tą pewność siebie, że to na Zdecydowanie. pewno będzie dobry kierunek. Tak. A jeżeli chodzi o prowadzenie własnej firmy, czy z tego doświadczenia skorzystałaś i właśnie coś zaczerpnęłaś do firmy rodzinnej? No bo to też było prowadzenie biznesu niezwiązanego tak naprawdę ze swoim wykształceniem, Nie. bardziej sytuacją, tak, że Bardziej sytuacją rodzinną, tak, to był sklep e-commerce z zabawkami dla dzieci. i w takiej montessoriańskiej, jak ja to mówię, filozofii bardziej prowadzony. Dokładnie, ale to był też ciekawy okres dla mnie. Na pewno, tak jak wcześniej powiedziałam, to był sprawdzian. Tu miałam okazję bardziej zmierzyć się z tym budżetowaniem, z tą finansową częścią, na co budżet przeznaczyć, w co zainwestować, tak? Czy więcej na marketing, czy w jakieś stoki magazynowe, w jakie produkty iść. To z tym się mierzyłam, tak? Finansami w dużej mierze. Finansami. Dała się, bo inaczej wygląda budowanie biznesu od podstaw, inaczej jak się wchodzi, prawda, do biznesu, który już funkcjonuje od dekad, no i też nie trzeba tak do końca swoim własnym majątkiem ryzykować. Więc właśnie czy to takie doświadczenie z tym, że jednak, mówię, czasami trzeba te pieniądze odłożone na czarną godzinę wyjąć i zasypać ten dołek, który powstał. Właśnie czy czegoś cię nauczyło i też w stosunku do rodziców, czy wtedy zobaczyłaś, jaki to jest tak naprawdę ogrom pracy i wyrzeczeń zbudowanie Zdecydowanie. firmy. Na pewno nabrałam pokory. To przede wszystkim. Na pewno nabrałam szacunku. Zawsze go miałam, ale dużo większego szacunku do tego, co zbudowali rodzice. Zupełnie inaczej buduje się coś, co już ma solidne fundamenty, ma już kapitał, ma ludzi, którzy działają, znają kredyt się. obrotowy. Ma kredyt obrotowy, dokładnie. A co innego jest budowanie czegoś od zera. Także zdecydowanie pokora i szacunek do nestorów, do rodziców. No tak, bo mówimy o tym szacunku, tego się wiadomo, nauczyłam. dzieci do rodziców, tak? I to jest taki wymiar, jak ja to mówię, rodzinny, a tu jest taki wymiar biznesowy, tak? Że właśnie jako tych przedsiębiorców, którzy stworzyli też coś z niczego. Dokładnie, dokładnie. I pomaga ci to właśnie w dzisiejszych relacjach, w dzisiejszej pracy, żeby też czuć się bardziej jako partner może twoich rodziców, że też coś zbudowałaś, wiesz z czym to się wiąże i jakoś... Wiem, że to nie jest takie proste, także tak, zdecydowanie, że czerpię dzisiaj z ich doświadczenia i już się tak nie burzę, tak nie ma takiego dużego buntu we mnie, nie? No ja wiem na pewno, to będzie lepiej. Mam dużo większą pokorę. Pokorę i jakby też, że wiesz, że to doświadczenie i jak czasami mówią, że ta droga będzie może lepsza, to faktycznie warto to dwa razy zbadać, niż się to odrzuci tak od razu, bo ja wiem lepiej, tak? Zdecydowanie. Tak, to doświadczenie, które tata ma, nawet z tej strony finansowej, bo
no, ja się zawsze śmieję, że on jest naszym CFO. Bada słupki. Tak, dyrektorem finansowym. On rzeczywiście ma duże doświadczenie w tej kwestii. Jest od lat przedsiębiorcą i pomimo, że nie ma tego wykształcenia, nie ma tej bazy takiej solidnej, no to on ma te lata doświadczeń, które mu dają zupełnie inną bazę. Także w tych kwestiach finansowych to jakby Polegasz w dużej. Może nie ślepo, ale polegam na nim. Rzeczywiście wiem, że on się na tym zna i specjalnie się w to nie wtrącam. Super. A teraz kilka pytań prywatnych, jak ja bym to powiedziała, no bo musimy też ten wątek bardziej zbadać. Mieszkasz w Warszawie, tak jak powiedziałaś. Siedziba spółki w Brodnicy. Jak to układasz? Jak te odległości? No bo jednak te 5 godzin dziennie w praktyce to się nie sprawdziły. Jak to sobie układacie w sumie? Bo też są twoi bliscy. Staramy się jak możemy jakoś to ułożyć. Raz nam wychodzi lepiej, raz gorzej. Obecnie funkcjonuje tak, że 5 godzin nie jestem w stanie poświęcić, szczerze mówiąc. To jest 3/4 dnia pracy. Także raczej przyjeżdżam na parę dni do Brodnicy i wracam do Warszawy. Staramy się to, co możemy, to delegować. Te rzeczy, które mogę, tak? Czyli odbiór dzieci, gotowanie obiadów, zajmowanie się domem, tego typu rzeczy, to staramy się delegować jak możemy. Początki były trudne. No właśnie, też mnie interesuje ten początek, no bo powiedz, nie wiem, zrobiłaś listę zadań, podzieliłaś na pół i mówisz, to teraz ta twoja działka, ta moja działka. To było było później. Najpierw w początkowym etapie to dzwoniłam. Dzwoniłam z drogi, z trasy i mówię, chłopaki, dzisiaj macie basen, dzisiaj macie to. Pamiętajcie, żeby wziąć taki strój, tu strój w kropki, tutaj jest strój. To wiadomo, że tych takich rzeczy związanych ze szkołą, przedszkolem jest mnóstwo. Tutaj składki, tam wigilia, tu występy. Tu na Librusie, jak to mówią, szyszki na jutro trzeba przynieść. Na jutro, dokładnie. Także regularnie dzwoniłam do męża i mówię, jeszcze to, pamiętaj o tym, pamiętaj o tamtym, tutaj przygotowałam wam strój na WF, tutaj coś tam, ale w pewnym momencie, gdy już tych obowiązków i w żelatynie było firmowych, było coraz więcej, no to widzieliśmy, że tak dalej nie damy rady funkcjonować. Także usiedliśmy, zrobiliśmy Excela, podzieliliśmy rzeczywiście ty się zajmiesz tym, ja się zajmę tym. No i na szczęście te maile z przedszkola i Librus trafił do męża, także jestem wolna. No to od tego przynajmniej. Tak, dużo obowiązków spadło, bo sama wiem, jak łączyć te życie biznesowe i rodzinne nie jest proste. Przy czym ja nie muszę krążyć jeszcze między 2 miejscowościami. No, jest to trudne. Jest to trudne wtedy na przykład, ja się czuję bezsilna momentami. Tak? To jest dla mnie trudne, że dzwoni do mnie pani ze szkoły, z przedszkola, że dziecko ma gorączkę i ja po prostu, no chociażbym chciała, chociażby na rzęsach stanęła, to nie jestem w stanie po prostu się tam przemieścić w 15 minut i pomóc. Także to jest trudne dla mojego serca matki, że nie zawsze jestem, tak? Że czasami dopiero wieczorem, że tak powiem, wrócisz i przytulisz, a w tym momencie musi być wieczorem wrócę, mąż tak? Wrócę wieczorem za 2 dni, Mhm. tak? A dzieci mają jakiś kryzys i dzwonią, że tu miały z przedszkolu problem, tutaj w szkole, kiedy przyjadę i tak dalej. No to jest trudne, ale staram się jak najbardziej po prostu, jak już jestem, to jestem tylko dla nich. Także staram się jak najbardziej te tak wszystkie znajdujesz rzeczy... tą równowagę, powiedzmy, właśnie w jaki sposób, żeby, czy tak oddzielasz to życie rodzinne od firmowego, czyli tak jak jesteś w firmie, to jesteś w firmie, jak w domu, to w domu, czy to jednak ciągle się przenika? To się przenika, tak. Nie da się w ten sposób, ale jak już jestem dla nich, to staram się po prostu ten telefon odłożyć i unikać. No,
pewnie te firmowe rzeczy załatwiam, ale nie skroluję, nie patrzę w jakiś internet, tak? Nie pozwalam sobie na jakieś inne rzeczy, na patrzenie w telefon, tak? Robienie zakupów czy tego typu rzeczy, tylko po prostu staram się być tu i teraz dla nich i spędzić z nimi czas, tylko z nimi. A jeszcze mi powiedz, jak na ten pomysł, że tak naprawdę większość dni w tygodniu będziesz poza domem, jak zareagował na to twój mąż? Pamiętasz tę rozmowę? On wiedział, że to jest kompromis, że to prędzej czy później nas czeka i że to jest jakiś Czyli tak jak się rodzaj przygotowywaliście sprawdzianu. troszeczkę z tą przeprowadzką, rozumiem, Tak. bliżej tej drogi wyjazdowej, że to też jakby was dojrzewało, tak? Taka decyzja, że Tak, ale mam ogromne wsparcie z jego strony, także no, samo to, że przejął Librusa, to Samo już naprawdę samo- szapoba. Bo wiem, ile ja muszę się z tym zmagać, więc... tak, no, dla niego to jest ogromne obciążenie. Ale może Wiadomo, po że tej też, rozmowie też coś zmienię, więc... Wiadomo, on też pracuje, też ma dosyć odpowiedzialną pracę i to jest trudne, bo jeżeli ktoś ma po prostu i bardziej luźniejszą pracę, tak? Taką bardziej wolny zawód albo tego typu rozwiązania, to jest łatwiej. No. My oboje zarządzamy spółkami. I jedno i drugie mamy w podobnym etapie rozwoju spółki. Także mierzymy się z podobnymi rzeczami. To jest dla nas też bardzo budujące. Wspieramy się wzajemnie, tak? Że mierzymy się z podobnymi rzeczami i wiemy, jak rozmawiamy, to wiemy, o czym mówimy, tak? Że podobne te rzeczy nas bardzo łączą. Aczkolwiek właśnie jak pani z przedszkola zadzwoni, że jest gorączka, no to on musi rzucić wszystko w tym momencie. Bo jest bliżej, tak? jest bliżej. I taki jest wasz, że tak powiem, umówiony podział ról w tym momencie. Dokładnie. Mhm. Dokładnie. Ale za to wiem, że w wakacje podział jest odwrócony. Wakacje to ja przejmuję sztafetę i szczerze mówiąc, tak jak po tych wakacjach sobie myślałam, to mówię, w sumie może dobrze, że nie mieszkamy w Brodnicy. Bo jak się wraca do domu i w ogóle tak trójka wpada na ciebie i mówi, mamo, a teraz chodź ze mną tu, chodź ze mną tam, na trampolinę, tutaj chodź mnie pochuśtać na ustawce i tak dalej, to po prostu tego jest bardzo dużo. Ja mówię, dajcie mi się przebrać. Tak, ciężko jest no. się skupić, jak jeszcze w to wpleść taki biznes, tak jak możesz, że tak powiem, poświęcić się w te dni, tak, stricte na biznesie. Tak, A, to jest tak. tak, że po Mhm. prostu te 3 dni, jak jestem w Brodnicy, to tak naprawdę 3 dni ciurkiem pracuję, tak? Że wracam do domu i czytam książki, tworzę jakieś prezentacje, doskonale się w pracy. Tak naprawdę cały ten czas poświęcam na pracę. Także tak, żeby mieć jej najmniej wtedy, kiedy już wracam do domu, Super. do chłopaków. Marzena, co jest dzisiaj twoją największą nagrodą za ten trud? Wzrosty firmy, stabilizacja. Mhm. To, że udało nam się wyjść z tej kryzysowej sytuacji, naprawdę kryzysowej sytuacji, jest dla mnie wielką nagrodą. Mhm. Myślę, że to, jak dzisiaj jest postrzegana spółka, to mi się też udało zmienić, czyli ten wizerunek. Wyjście na te targi, Wyjście promowanie wyjście własnej na te marki. targi, promowanie, ale też wśród lokalnej społeczności. Myślę, że też jesteśmy zupełnie inaczej dzisiaj postrzegani. Ale też wśród pracowników. Ja mam podejście bardzo nastawione na ludzi. I to czuć dzisiaj w spółce. Myślę, że też jesteśmy w zupełnie innym miejscu i zupełnie inną organizacją. Że to twoje podejście, ta zmiana też podejścia dobrze wpływa, rozumiem, na zespół. Mam nadzieję. Masz nadzieję. To jest oczywiście moje zdanie. A ale- znajdujesz czas dla siebie? Bo tak myślałam, że może też, co jest największą nagrodą, że będzie też jakiś odnośnik do siebie, ale rozumiem, że jeszcze w tym całym... Znajduję, tak mam te 3 dni. Na pewno staram się dbać o siebie sportowo, bo jest to dla mnie forma jakiejś terapii odstresowania.
rozładowania tych wszystkich emocji, które mam w firmie, w domu. Tego wszystkiego jest bardzo dużo. Także to jest moja forma relaksu dla siebie. Sport. Zdecydowanie. Super. I takie pytanie na koniec. Co byś powiedziała kobiecie, która stoi przed podobnym dylematem jak ty na początku? Czyli wejść w rodzinną firmę, czy stworzyć własny biznes? Ciężko jest tutaj powiedzieć coś radzić. To jest bardzo indywidualne, prawda? Na pewno bym powiedziała, żebyśmy się nie dały wkładać w pudełko, etykietować. To jest bardzo, bardzo ważne, myślę. Żebyśmy słuchały tych nestorów, no bo oni jednak, te lata doświadczeń to nie bierze się znikąd, tak? To jest wartość dodana, także ta komunikacja, ta sprawna komunikacja między nestorami a sukcesorem jest bardzo ważna i myślę, że to ona buduje wartość, gdzie masz połączenie tej świeżości, tego młodszego pokolenia, które jest może trochę bardziej otwarte na zmianę, z tym doświadczeniem nestorów. To jest bardzo, bardzo ważne, ale też myślę, że warto popełniać błędy dzieciom samym. Mnie bardzo rodzice chronili przed tym, żeby na przykład własną spółkę zakładać. Mówili, po co ci to? Ale przecież to i tak nie ma sensu, nie ma. A jednak jest wartość z tego dodana. Także Doceniłaś ich bardziej w sumie, tak? Dokładnie. Przez No, właśnie też się wiele nauczyłam. Także nie zabierajmy tego dzieciom, tak? Niech popełniają same błędy, niech popróbują tej swojej drogi, żeby się czegoś nowego nauczyć, żeby podpatrzeć, jak to wygląda gdzie indziej i przynieść tą dodatkową wartość dla spółki z korzyścią dla tych rodzinnych przedsiębiorstw. I że zawsze warto zawalczyć o siebie, tak jak ty to zrobiłaś i świetnie ci idzie. Marzena, bo twoja historia pokazuje, że swoje miejsce w firmie, nawet rodzinnej, trzeba sobie wypracować, nie odziedziczyć. I że można być i szefową, i mamą, i kobietą i łączyć te wszystkie role bez rezygnacji z żadnej z nich. Więc bardzo ci dziękuję za tę Dziękuję inspirującą rozmowę. No i życzę dalszych sukcesów i w biznesie, i w życiu rodzinnym. Dziękuję bardzo. A was zapraszam na kolejny odcinek Kobiet w sukcesji.